Halo! Tak witają się Niemcy. Więc my też witamy się z wami. Halo! Tym rowerowym pozdrowieniem zapraszamy na film. Trzeba nacisnąć ten guzik, ten zielony guzik. I tutaj zaczyna się nasza przygoda. Po perypetiach związanych z dotarciem do Lubeki jesteśmy zmuszeni do rozpoczęcia naszej wyprawy w Grevesmühlen. No jak tu ładnie, nie? Popatrz. I mamy ławeczkę, jak chcesz. No i mamy ławeczkę tu, ale za chwilę tu jakieś jezioro ma być po prawej stronie, wiesz? Wyjeżdżamy z Grevesmühlen wygodną ścieżką rowerową. Tego jeziora w ogóle nie widać tutaj, no. I tak sobie powoli jedziemy nad morze, a na horyzoncie groźne chmury zwiastują deszcz. Jesteśmy na fajnej ścieżce rowerowej. Wiatr smaga nas z boku. Całe szczęście jeszcze nie pada. Czasem też trafia się bruk. Fajnie szybuje, nie? Z tych emocji na początku zapomnieliśmy rozwiesić swoją banderę. Nasze rowery załadowane po brzegi, flaga dziarsko powiewa na wietrze. Już całkiem nas teraz wiatr będzie pchał. Mijamy kolejne zabudowania. Droga jednak cały czas przyjazna rowerzystom. Pojawiają się pierwsze podjazdy na trasie. Nie są na szczęście jeszcze bardzo wymagające. Czemu nie zrzucasz? Trasa, po której się poruszamy, została na szybko wytyczona w czasie podróży pociągiem. Nie jest to jeszcze Östseküstenradweg, który biegnie brzegiem Bałtyku. Poruszamy się po różnorodnej nawierzchni, od ścieżki rowerowej, przez bruki, aż po odcinki szutrowe.
Droga bardzo urozmaicona. Jedzie się całkiem przyjemnie. Nawet kałuże nie stanowią dla nas problemu. Po chwili naszym oczom ukazuje się na horyzoncie Bałtyk. Droga zaczyna prowadzić w dół, co świadczy o tym, że już za chwilę znajdziemy się nad morzem. Coś ty. Czas mija szybko, kilometry również. Niebawem znajdziemy się nad morzem. W powietrzu unosi się już zapach morskiej bryzy. Każdego dnia będziemy jechać przez nowe tereny, napotykając na ciekawe krajobrazy, pola uprawne, klify, latarnie morskie i wiele innych niespodzianek. Polna droga już powoli się kończy. Już za moment dojedziemy do niemieckich asfaltów. I na koniec dzisiejszego dnia docieramy w końcu nad Bałtyk na sympatyczny camping Beckerwitzer obsługiwany przez parę polsko-ukraińską. Szybko rozbijamy naszą Agnieszkę i zmęczeni zapadamy w sen. Nadaję prosto z Deutschland. Jesteśmy w okolicach Wismar, a właściwie za Wismar. No, mamy dopiero niespełna 30 km dzisiaj przejechanych. Nie, służy nam ta pogoda. Coś w tych Niemczech na razie. I te przygody wczorajsze i dzisiejsze spowodowały, że mamy takie opóźnienie w rozkładzie. Tak jak ten pociąg, co jechał z Przemyśla do Szczecina i w końcu w całym Szczecinie miał już godzinę opóźnienia praktycznie. No ale prawdziwe przygody zaczęły się dopiero dzień po. Drugiego dnia po deszczowym poranku kierujemy się w stronę Wismar. Tak, ale pogoda z drugi dzień paskudna. Nie możemy się wybrać, bo co trochę pada zimno, wiatr. Jedyna pociecha tylko tyle, że na razie nam w plecy wieje. Ponownie jak wczoraj ciemne chmury gromadzą się wokół nas. No jak ten znak pokazuje. No. Popatrz jaka fajna ławeczka, nie? Miejsce akurat na to, żeby sobie zrobić śniadanie, nie? Wkrótce zauważamy na rozdrożu dróg Niemców, którzy uważnie przeglądają mapy. Lewo, w lewo, halo, halo. My nie zauważamy, że za chwilę trafimy na odcinek z remontem drogi. Nieświadomie pakujemy się w najgorszy fragment trasy podczas naszej wyprawy. Ponad kilometr jedziemy po błotnistej drodze. Z wrażenia kamerę włączyłem dopiero w końcówce, kiedy rozpadał się rzęsisty deszcz. Uf, jak to dobrze, że kończy się już ta droga. Postanawiamy przeczekać największą ulewę pod najbliższymi drzewami. Nie zakładaliśmy ochraniaczy na obuwie. Baliśmy się, że w końcu buty nam przemokną, więc postanowiliśmy zaczekać chwilę tutaj. Nie przeczekać to ulewę, bo jak nie, to może buty będziemy mieć całe. Boże. Po burzy wychodzi słońce, a burzy nie było
Ale słońce chyba też nie wyjdzie, za to się zrobiło ledwo 9 stopni. No i deszcz pada z tych fajnych teraz sympatycznych drzew. Prosto, prosto. Halo? Wydaje się, że najgorsze mamy za sobą. Deszcz w końcu przestaje padać. Droga też zrobiła się lepsza. Wiatr wieje nam w plecy. Nie jest źle. Jedzie jakiś samochód, uważaj kochanie. Znowu tam jakaś zamknięta droga, ty, no ja nie mogę. Ci Niemcy nas chyba wykończą, słuchaj, no. Mamy przed sobą kolejny remont drogi. A my mamy jechać prosto, a tam znowu Wismar, 6 km. No, widziałaś? No. Ale nie lubię, żeby tam pojechali Niemcy. No właśnie. No. No widzisz, co tu pisze? Radfahrer absteigen. No. Kurde. Po krótkiej wymianie argumentów za i przeciw postanawiamy jechać jednak dalej. Droga prowadzi ostro w dół. Przebrnęliśmy w końcu przez kolejny trudny odcinek. Przez kilkaset metrów musieliśmy prowadzić rowery. A wracając do napisu na znaku Radfahrer absteigen, po polsku znaczy zsiądź z roweru, prowadź rower. Na horyzoncie pojawiają się zabudowania przemysłowe Wismar, pierwszego dużego miasta na naszej trasie. Uważaj, bo tam rowerzysta jedzie za nami. Aż trudno uwierzyć, ale pogoda zaczyna się poprawiać. Wyszło słonko, ptaszki zaczynają ćwierkać. Jesteśmy na przedmieściach Wismar. Robi się gorąco. Pewnie wkrótce będziemy się rozbierać. Błękit nieba i kolorowe kamienice spowodowały, że zmieniliśmy troszkę naszą trasę i jedziemy w kierunku centrum. Centrum miasta przypomina nieco Starówkę w Gdańsku. Jest naprawdę bardzo ładnie. Robimy małą rundkę po zabytkowym centrum Wismaru i zawracamy z powrotem na właściwy kurs. Widać mnóstwo zaparkowanych samochodów, lecz ruch, o dziwo, jest znikomy. Wracamy z powrotem na szlak rowerowy. Pierwszy sakwiarz pojawił się nam na trasie. I ponownie przebieramy się
albo prowadzimy dialogi na 4 nogi. Nie, ale tak do końca nie jestem przekonany. Bo tu nie będzie tak jak w Szwecji, wiesz? No kurde, nie jesteśmy w Szwecji. No kurde, nie jesteśmy w Szwecji. A jakbyś zapomniał, tak ci mówię. Naprawdę? Ja myślałem, że my jesteśmy w Szwecji. Co? Widziałeś tam 8 drzew z całej strony? Ja nic nawet nie słyszę, Grażyna. Co dopiero, żebym widział. No właśnie, może widziałeś tam? Nie. Widzę się. Kolejna przebieranka dzisiaj. Nie wiadomo już która. Cały dzień tylko jak modelki się dzisiaj zachowujemy, nie? Przebieranki. No, a Niemcy nas ciągle gonią na elektrykach. Jesteś jak napompowana. O, teraz byleby tylko nie padało, bo się znowu będziemy musieli ubierać. Ale ładnie tu z lewej. Mnóstwo czereśni. Nawet połakomiliśmy się raz na truskaweczki. Ale jest gut! Das Wetter ist schlecht! I to byłoby właściwe podsumowanie dnia. Na koniec jeszcze mamy jeden objazd, tym razem krótki. Ten mocno przygodowy dzień zaraz się skończy. Pogoda jak w kalejdoskopie. Albo słońce, albo deszcz. Niebawem dojedziemy do miejscowości Rerik, na olbrzymi camping, na którym jest dosłownie wszystko, oprócz zwyczajnych ławek dla rowerzystów takich jak my. Rozbijamy namiot i kiedy szykujemy się do kolacji, po raz kolejny rozpętała się wielka ulewa. Kolację zmuszeni jesteśmy dokończyć w namiocie. No, mamy towarzystwo. Powoli, powoli. Nie pędzimy nigdzie. Ale fajne maki znowu. No, tu jest blisko kurortu, no to dlatego tyle tych ludzi jeździ. Niemców jeździ na elektrykach. Sami elektryczne bajki. Dziura była. Więc trzeci dzień zaczynamy. Dzisiaj trochę pogoda lepsza, na razie nie pada, ale dalej zimno i wiecznie. Akurat mamy teraz podjazd. O, ścieżka fajna, wśród pól, łąk, zboże już prawie dojrzałe, w niektórych miejscach skoszone. No i pełno rowerzystów. Niemcy jeżdżą na elektrykach, tylko my ciągniemy na analogach. No dzisiaj ładne landschafty, nie? I oczywiście nie dokończyłem tej historii, ale to musimy zmienić kamerkę.
Dzisiaj jedziemy przez Rostok. Może jeszcze jeden. Niemcy wyprzedzają nas na podjazdach jak rozpędzone pendolino. Latarnie. No to jak latarnia, czyli zbliżamy się znowu do Bałtyku. Tam dzisiaj będzie znowu dzień przebierańca. Albo może ciepło-zimno zabawa. Idziemy właściwie cały czas w stronę Polski. Frank nach Osten. A tu znowu Habry. Uwaga, bo nie za nami. No. Nie jechał na elektryku. Ale gościu zapłytalał. A już myślałem, że to rowerem i... Nie, to nie on. No poza tym, co on by tu robił w tym miejscu? To pozdrowienia dla wszystkich Strabowiczów. Dla tych, którzy nam kibicują i trzymają za nas kciuki. Hallo, herzliche Grüße aus Deutschland für meine Kurs Grażyna und Kameraden Gosia, Jola, Agnieszka, Beata, Zosia und Kryszyn. Alles ist in Ordnung, auf Wiedersehen. Recepcjon, zobacz, no jest dopiero. Para. Docieramy do pierwszego kurortu niemieckiego nad Bałtykiem. Oni już, słuchaj, no, oni chyba nigdy, oni to już w ogóle nie wypożyczają innych rowerów jak Dobrze, że tą flagę schować. Będziemy Niemców udawać. Próbujemy wtopić się w otoczenie. Jednak same elektryki dookoła. Na razie nikt nie zwraca na nas uwagi. Mi się zdaje, że chyba jedziemy tam w prawo, ale czekaj. Może się tu zatrzymajmy. Miasteczko bardzo zadbane. Żadnej tandety. Wszędzie czysto i porządek. Wzdłuż całej miejscowości wygodna ścieżka rowerowa. Znowu się coś chmurzy. Postanawiamy poszukać jakiegoś ciekawego miejsca, żeby zrobić sobie małą przerwę. Możemy jechać w stronę morza na ławeczkę i zjeść kawałek tego ciasta. O, dobrze. Takie, żeby Prowadź. Wieziemy ze sobą kawałek ciasta. Pora byłoby go zjeść. Czekaj, tu jest w lewo coś. Wypatrzyliśmy miejscówkę, ale Jeżeli tam jest jakiś ławeczka, o właśnie, no, to po prostu zejdź z roweru i tyle. Złamaliśmy zakaz, pewnie nas zaraz aresztują. Za łamanie przepisów. trochę nielegalnie zatrzymaliśmy się na promenadzie, aby skonsumować ciasto. Po krótkiej przerwie jedziemy dalej. Miasteczko ciągnie się bez końca. Dopiero co przejechaliśmy promenadę, a przed nami ukazuje się port. Trzeba przyznać, że tutaj wygląda zupełnie inaczej niż w polskich miejscowościach nadmorskich. Spokój, nikt nigdzie się nie spieszy, brak tandetnych reklam i plastikowych bazarów. Porządek, kultura Tu jest prawo. i w ogóle przyjemnie dla oka.
Ścieżki rowerowe dobrze oznakowane. Nigdy nie ma problemu, w którą stronę należy jechać. Prosto teraz, cały czas prosto. Opuszczamy już to piękne miejsce. Niebawem już pojedziemy szutrowymi ścieżkami, które zaprowadzą nas aż na same klify. Czasem lasem, czasem borem, ale nigdy nie ugorem. Ścieżki w Niemczech są wyśmienite. Teraz shooter klasy premium. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. O kurde, widzisz? Już słychać szum morza, a pod nami wielkie klify. Ech, morza szum, ptaków śpiew. A mnie przypomniał się stary hit Czerwonych Gitar. Historia jednej znajomości. Morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew. Wszystko to w letnie dni przypomina Ciebie mi, przypomina Ciebie mi. Szłaś przez skwer, z tyłu pies, głos wybrzeża w błysku niósł. Wtedy to pierwszy raz uśmiechnęłaś do mnie się, uśmiechnęłaś do mnie się. Odtąd już dzień po dniu upływały razem nam rano skwer, plaża nóg, molo gdy zapadał zmierzch, molo gdy zapadał zmierzch. Płynął czas, letni czas, aż wakacji nadszedł kres. Zaraz, chwileczkę, nam się wakacje jeszcze nie skończyły. Jedziemy dalej. Teraz jedziemy wybrzeżem, które do złudzenia przypomina te nasze w Poddąbiu. Ach, ścieżka jest wyśmienita. Cały czas meandruje wśród drzew. Absteigen. Radfahren absteigen. Zsiadamy. Może by tak zobaczyć za jakąś rybką. Tutaj niestety nie było Fischbrötchenów, więc pojechaliśmy dalej. Rostok pisze 20. Powoli zbliżamy się do Rostoku, kolejnego dużego miasta na naszej trasie. Tutaj czeka nas przeprawa na drugą stronę.
Też ładne domy, nie? Wszystko na biało. Docieramy do nadbrzeża i oczom naszym ukazuje się piękny tron Stena Line. Odżyły stare wspomnienia. No nic, my tylko musimy przeprawić się na drugą stronę tego kanału. Posłusznie ustawiamy się w kolejce do kasy, później już tylko zakup biletu i znajdujemy się zaraz na promie, który uda się na drugą stronę. Jesteśmy już po drugiej stronie kanału. Czas pomyśleć o noclegu. Biwakować? No nie będziemy tu biwakować. W planie mieliśmy dzisiaj biwak na kampingu, lecz żaden z nich nie przypadł nam do gustu. Postanowiliśmy zanocować na dziko. Bacznie zaczęliśmy rozglądać się za jakąś miejscówką. W końcu znaleźliśmy fajne miejsce w okolicy Graal-Müritz. W pobliżu były wydmy, szum morza ukoił nas do snu, lecz wieczorem i rano komary dały nam się we znaki. Zaczynamy 4. dzień. Zimno jak jasna cholera. Ledwie 14 stopni. No ale nie pada, więc nie narzekajmy. No i dzisiejsza noc to była... Spaliśmy z 1 milionem komarów chyba. Co najmniej. Jak nie więcej. Jakieś wyjątkowe miejsce fatalne mieliśmy. No, ale spaliśmy na dziko dzisiaj. Nie było wyboru. Zapłaciliśmy własną Zapłaciliśmy dzisiaj własną krwią, nie euro. Jedziemy na Wustrow. Flaga schowana. Jakoś tak dziwnie się czujemy z tą flagą, nie? Ile towarów wiozą, ale każdy tylko ale wszystko na elektrykach. to miał mapę taką wielką No. na przedzie. Mija nas dzisiaj mnóstwo obładowanych ludzi, bardziej nawet niż my, ale ścieżka jest bardzo wygodna. Tuż obok ścieżki ciągną się szerokie, piaszczyste plaże, które zachęcają, żeby na nie wstąpić. Nie ma na nich nikogo, widać pogoda też odstrasza ludzi. Ładny dzionek Bozia dała, suchy. Na razie. Może czegoś dowiemy się od tych maluchów. WC? WC kwadrans? Sikenka. Po toalecie jedziemy do portu. Może tak by na jakąś rybkę? No jasne. Rybka musi być obowiązkowa w takim miejscu. I jak zwykle nie zawiedliśmy się. Po krótkiej przerwie jedziemy wśród zieleni kapitalną ścieżką szutrową. Wiatr mocno rusza sitowiem, my jedziemy jednak we właściwym kierunku. Podmuchy wiatru coraz bardziej się wzmagają. Mamy na szczęście w plecy ten wiatr, więc jedzie się całkiem przyjemnie. Niektórym nawet bardzo fajnie się jedzie.
Tak z góry prezentuje się okolica, po której właśnie jechaliśmy. Shooter się kończy, a my wjeżdżamy do bardzo ciekawej miejscowości. Ależ kapitalne. No widzisz, mają swój klimat tak jak Szwedzi, kurde. No mają swój klimat inny, ale też swój. Nigdzie indziej takich domków nie spotkasz. Tak jak i w Szwecji. Nigdzie takich domków nie ma. A domki wyglądają jak z bajki. A my na koniec dnia trafimy do mariny za miejscowością Dabic na bardzo sympatyczny i kameralny biwak, a właściwie pole namiotowe, którym kieruje miejscowy Hafenmeister. Nasza Agnieszka stoi tylko w towarzystwie jednego namiotu, a całość prezentuje się z góry właśnie tak. Wiatr, deszcz. No ale jedziemy do przodu. Do tej pory, czyli przez całą noc nie padało, więc się jakoś zwinęliśmy. O, widzę się. Piąty dzień wyprawy deszczowy. Żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda, jakie mieliśmy warunki. Chociaż akurat teraz jedziemy wiatrem, więc ten deszcz jeszcze tak nie zacina, ale jak jedzie się pod wiatr, to masakra, jest tak silnie wieje. Dzisiaj pełny rynsztunek. Gore-Tex na głowie, Gore-Tex na rękach, Gore-Tex na nogach. Na twarz by się coś zdało. To mamy daszki. Jedziemy na Stralsund. Dzisiaj wylądujemy na pięknej wyspie Rugia, na której byliśmy 6 lat temu po raz pierwszy. Ale będzie o tym jeszcze mowa, więc nie uprzedzajmy faktów, jak mówił Bogusław Wołoszański. Dużo w tym czasie mówiłem, ale wiatr skutecznie zagłuszał moją rozmowę. Deszcz nieprzerwanie pada, a my dojeżdżamy do Stralsundu. Miejscowa młodzież wita nas z entuzjazmem. Faktycznie w prawo tutaj. O, jedziemy. Przejazd przez centrum całkiem bezproblemowy. Wygodna ścieżka wyprowadza nas z miasta. To już ten most. Zbliżamy się do mostu łączącego kontynent z wyspą. Cały czas zastanawiam się, jak się tam dostaniemy. Most widać już po lewej stronie, a my jesteśmy całkiem na dole. Okazuje się, że są dwa mosty, ten, po którym się poruszamy, oraz ten z lewej strony, typowo samochodowy. I już za chwilę znajdziemy się na pięknej wyspie Rugia. Miejmy nadzieję, że pogoda
będzie tutaj o wiele, wiele lepsza. Zaraz po desancie zawijamy do pierwszego miasteczka portowego na wyspie. I jak na zawołanie, pogoda poprawia się, błękit nieba już widać na horyzoncie. Jeszcze tylko rzut okiem na cieśninę i jedziemy na kemping Sund Altefer. No to zaczynamy 6. dzień naszej wyprawy. Dzisiaj na błękitno, bo błękit nieba wreszcie się pojawił od samego rana i słoneczko grzeje. Jest ciepło. Jedziemy na północ Rugi, czyli w kierunku Cap Arkona. No zobaczymy, jak się ten dzień dzisiaj dobrze się zaczął. Zobaczymy, jak będzie pogodowo później. A dziś to by się przydało na jakiegoś fiszbrociena załapać. Mówisz, masz. Dankeschön. Matthiasen. Po dobrej rybce ruszamy dalej w trasę. Jedziemy wzdłuż zachodniego wybrzeża Rugi. Got you pumper up. Znaczy gacie z pampersem chciałem powiedzieć. I got you pumper up. Ależ piękna pszenica, zobacz. I te habry jej, moje te spodenki w kolorze habru. Piękna pogoda od samego rana i ciepło spowodowało, że humory od razu nam wróciły. Do tego sielski, wiejski krajobraz. Jest cudownie. Nieprzerwanie zmienia się okolica. Niekończące się łany zbóż. A przed nami kolejna przeprawa promowa. Wszystko idzie bardzo sprawnie. Teraz jedziemy kilka kilometrów główną drogą. Dwa metry wyprzedzają nas z takim zapasem. Mogliśmy się przed chwilą przekonać naocznie o wysokiej kulturze niemieckich kierowców. Dojeżdżamy do małej miejscowości nadmorskiej i jemy tutaj najpyszniejszego z najpyszniejszych fiszbrötchenów, a na dodatek jeszcze najtańszego, tylko 4,30 euro. Delektujemy się pięknymi nadmorskimi widokami. Jesteśmy już na samej północy Rugi. Za chwilę dojedziemy na camping Luigi's Caravan Platz w okolicy Nonewic. Już w ogóle nic. I hu. No w prawo. Noc spędziliśmy na kempingu o wysokim standardzie, który prowadził sympatyczny i miły Włoch Luigi. Jedziemy na Cap Arkona, a później w kierunku Sassnitz na południe, ale jeszcze przed nami kilka dni. Zbliżamy się do największych atrakcji na wyspie Rugia, czyli do przylądka Cap Arkona. Turystów dowozi się tutaj też w różny sposób. Cap Arkona to taki niemiecki Nordkap, czyli najbardziej wysunięty na północ kawałek Niemiec. Znajdują się tutaj dwie latarnie, które można zwiedzać.
Byliśmy w tym miejscu po raz pierwszy 6 lat temu. Wtedy dokładnie zwiedzaliśmy to miejsce. Za to tym razem mogłem przyjrzeć się, jak wygląda przylądek z góry. Klify wyglądają równie imponująco jak te w Parku Narodowym Jasmund. A tak wyglądało kiedyś. No to dzisiaj idziemy na klify. Witajcie wszyscy ludzie. Proszę się tutaj przedstawić. To my. No to my, ja wiem, Jacek i Agatka. Ble, ble, ble. Hello, witajcie wszyscy, leśni ludzie. Idziemy na klify w Parku Narodowym Jasmund. Jest ścieżka wydeptana, której nie mogliśmy wczoraj znaleźć. Dobrze mówiłem, że tędy by się dało, tylko na rowerze raczej trudno. Königsstuhl, tak, nie tu widać, ale woda jest za to, popatrz jaka ładna. Tam Piękne jakbyśmy- morze. Tam pełno ludzi. No to jesteśmy na Wiktoria. Widoki. Jeszcze w dół. Jeszcze w dół, no właśnie. Pięknie. No i tak było kiedyś. Polecamy taką wędrówkę klifami, górą, a potem wzdłuż wybrzeża. Przeszliśmy tą trasę samotności i naprawdę dobrze bawiliśmy się wtedy. Wracamy do teraźniejszości. Z Kap Arkona kierujemy się teraz już tylko na południe. Makowa Panienka. Za chwilę czeka nas kolejna atrakcja. Obecnie poruszamy się po wschodnim wybrzeżu Rugi. Dojeżdżamy do Dolmen Nobin, starożytnego, megalitycznego grobowca sprzed 3,5 tysiąca lat. Ten obiekt historyczny był kiedyś moim plenerem fotograficznym podczas naszej pierwszej wizyty na Rugi. A my kontynuujemy naszą podróż. Przed miejscowością Glowe dopada nas wielka burza. I ponownie po burzy wychodzi słońce, robi się cieplej, a my jedziemy w tej chwili przez rezerwat przyrody. Planeta Małp, rezerwat dzikich stworzeń. To jest Lady Punk. Zbliżamy się do miejsca, gdzie zaczyna się Park Narodowy Jasmund. Tutaj spotykamy dwójkę Polaków, którzy podróżują wokół Rugi na rowerach. Wspólnie jedziemy kilka kilometrów. A potem trafiamy na genialne zjazdy i podjazdy. Ależ frajda. Za chwilę wjedziemy do lasu w Parku Jasmund na genialną ścieżkę. Szkoda tylko, że znowu zaczyna padać, a na końcu lądujemy na kampie w okolicy Prora. Herzliche willkommen aus Insel Rügen. 8. dzień. Mam nadzieję, że trochę będzie dzisiaj więcej słońca niż ostatnio. Jedziemy dzisiaj z wyspy na ląd. Tu mamy małą, drobną usterkę. Drobną w postaci złamanej szprychy. Szprycha kaput. No i trochę mam lekkie obawy, jak to będzie dalej, a do Polski jeszcze no prawie 200 kilosów. Kolejna malownicza miejscowość z przepiękną ścieżką rowerową.
Teraz jedziemy wybrzeżem fajną ścieżką szutrową w kierunku Putbus, a po drodze bardzo ciekawe miejscówki. Wjeżdżamy do miejscowości Lauterbach, oczywiście na rybkę, czyli na Fischbrötchena. Zasięgnęliśmy opinii u miejscowej kaczuchy, a ta wskazała nam, że tu po prawej są najlepsze Fischbrötcheny. No i miała rację, miejscowa rybka z Kutra była wyśmienita. Kończymy już niestety naszą przygodę na Rugi. Pozostała nam tylko już przeprawa na kontynent. A w kolejce na prom czeka spora grupa rowerzystów różnych narodowości. A ci z prawej jest na elektrykach, Grażyna, widzisz, obładowani. I też tak mieliśmy mieć. Po przeprawie na drugą stronę jedziemy chwilę za bardzo ciekawym, poziomym tandemem. I na koniec 8 dnia podróży wjeżdżamy na kamping w miejscowości Stalbrode. Na kempingu poznajemy młodą parę z Polski, która jedzie aż do Hiszpanii, oczywiście na rowerach. Fin! Widzisz? Po deszczowej nocy zebraliśmy się na sucho. Jedziemy już w kierunku Świnoujścia. Dzisiaj dojedziemy do półwyspu Peenemünde. Dla znawców historii to chyba jakaś nazwa ciekawa. Wyjechaliśmy i co? Niemiec zafundował nam taką dzisiaj tarkę, że moje szprychy aż jęczą. Hilfe! Taka jest prawda. Gorzka. A moje trąby ledwo co się trzymają. Szajse! Jeszcze raz powtórzę to głośno. Szajse! No to było ciekawe doświadczenie. Ponad 6 km po bruku. Uff, jak to dobrze, że już to się skończyło. Docieramy do Greifswaldu. Dzielnica portowa robi na nas ogromne wrażenie. Mnóstwo jachtów na nadbrzeżu, piękne, kolorowe domki. Czekaj, może zrobię jeszcze jakieś zdjęcie. Jest tu ładnie. Oczywiście nie obyło się bez Fischbrötchena, jak zwykle w takim miejscu. Opuszczamy już Greifswald, a za chwilę dojedziemy do przepięknej miejscówki nad morzem. A, super. A ja się martwiłem, jak tam zejść. Drzewa na plaży, te żywe i te powalone. Interesująca linia brzegowa. Można się powylegiwać, czas wygrzać się na słoneczku. Mamy w końcu wakacje, nigdzie nam się nie śpieszy. Czas biegnie szybko, a my zbliżamy się do naszego miejsca, gdzie po raz ostatni będziemy spędzać noc na niemieckiej ziemi. Lądujemy na kempingu w pobliżu miejscowości Frest na półwyspie Peenemünde. Ostatni, 10. dzień naszej podróży po wybrzeżu niemieckim.
Wracamy do Świnoujścia. Dzień ładny, słoneczny, ale poranek jeszcze rzeźki, mocno wieje. Całe szczęście mamy wiatr w plecy. No i powolutku kulamy się do mety naszej wyprawy. No szkoda, że kończy się nasza przygoda. Ale dobrze, że wracamy cali do domu. Cieszę się, że to ostatnie 50 km do domu. Hurra! 60. To już ostatnie duże miasto na naszej wyprawie. I zgodnie z naszą tradycją kolejna rybka, tym razem lachs. Duże na apetyt. Och, Lachsen. Ja. Masz, to jest większe. Ja, sehr gut. Lachsen, no. Lachsen 6 euro. Lachsen 6 euro. To też jest jakiś zwodzony most. W Wolgaście przejeżdżamy przez most, który łączy kontynent z wyspą Uznam. Jesteśmy już coraz bliżej Polski. Przed nami jeszcze kilka bardzo urokliwych miasteczek nadmorskich po stronie niemieckiej z pięknymi plażami, zachwycającą architekturą, świetnymi ścieżkami rowerowymi, mnóstwem zieleni dookoła. Widać, że Niemcy kochają rowery i to nie tylko ci młodzi, ale ci starsi również. Tutaj nie ma konfliktu między rowerzystami, pieszymi, a tymi, co poruszają się samochodami. Każdy ma swoją przestrzeń, widać, że tu wszystko jest dobrze przemyślane. Banzin, Heringsdorf, Albeck to miejscowości, które można brać za wzór. A Albeck darzymy osobiście szczególnym sentymentem. Żebyśmy mieli co wspominać, jeszcze jeden Fischbrettchen. Ostatni odcinek. Właśnie będziemy teraz mijać granicę. Absteigen. Wszystko co dobre szybko się kończy, a my dotarliśmy do końca naszej wyprawy. Czas na małe podsumowanie i na refleksję. Auf Wiedersehen Deutschland! Ende! Fahrradtour! Cudownie było móc razem zwiedzać niemieckie wybrzeże. Podczas naszej wyprawy doświadczyliśmy piękna przyrody, świetnych ścieżek rowerowych, zadbanych nadmorskich kurortów. Były co prawda trudne chwile, pogoda nas często nie rozpieszczała, ale wspólne przeżywanie i emocje sprawiły, że było warto. Wróciliśmy do domu ze wspomnieniami i poczuciem, że przeżyliśmy coś naprawdę wyjątkowego. Jeśli macie okazję, polecamy Wam wyprawę rowerową wzdłuż niemieckiego wybrzeża. Gwarantujemy, że będzie to niezapomniane przeżycie. Dziękujemy bardzo za wspólne oglądanie i do zobaczenia na trasie.